Witam Was. Dzisiaj kolejny filmik. Dzisiaj mianowicie troszeczkę na temat tak zwanego trzeciego oka. Część może nie wiedzieć, co to właściwie jest. Trzecie oko jest również nazywany taki organ w naszym organizmie, który nazywa się szyszynką. Jest to coś takiego strasznie malutkiego, które znajduje się po prostu centralnie między dwoma półkulami w mózgu na tej takiej mniej więcej wysokości tutaj i z tej strony tutaj, także jest to centralnie tak po środku ulokowane. Jest to odpowiedzialne za wiele różnych funkcji w naszym organizmie. Przede wszystkim jest to tutaj związane z intuicją, ale również pomaga nam różne rzeczy sobie wyobrażać, czyli na przykład jakieś marzenia, które mamy. Jest odpowiedzialne za nasz prawidłowy sen, ponieważ jeżeli nie wydziela odpowiedniej ilości różnych hormonów, po prostu będziemy mieli problemy z zasypianiem itd., itd. Symbol trzeciego oka jest znany w sumie już od bardzo, bardzo dawna. Pierwsze wzmianki o nim pojawiają się już w starożytnym Egipcie, czyli po prostu tam już wiedziano, do czego to służy. Trzecie oko również uważa się za nasze połączenie również z górą, czyli po prostu przekazywanie nam różnych informacji. Jest również odpowiedzialne za jak gdyby komunikację bez słów z kimś innym, czyli po prostu pomyślisz o czymś i ktoś po prostu w tym przypadku do ciebie zadzwoni, załóżmy to tak, gdzieś całkiem z daleka, po prostu o nim myślałeś i nagle dzwoni ci telefon, czyli po prostu jest to po prostu komunikacja bez słów, tak to prosto ujmując. Może zacznijmy od małego ćwiczenia, żeby po prostu zobaczyć, w jakim stanie jest nasza szyszynka. A więc tak, usiądź gdzieś spokojnie, żeby cię nic nie rozpraszało. Najlepiej zrobić to po prostu po tym filmie lub zrobić na przerwę za chwilę i zapamiętać sobie to ćwiczenie i po prostu wykonać następującą rzecz. Zamykasz oczy, całkowicie się relaksujesz, wyciszasz całkowicie swoje myśli i pierwsze co, to skupiasz się na 3 kolorach. Pierwszy kolor to czerwony. Drugi kolor to zielony. Następnie skupiasz się na fioletowym. Kolory te muszą być po prostu wyraźne przed twoimi oczami, czyli mając zamknięte oczy musisz je widzieć po prostu bardzo fajnie, tak wyraźnie, że rzeczywiście one tam są. To jest jak gdyby moc wyobrażania sobie tutaj, czyli wizualizacji. Następnie wyobrażasz sobie kolejne 3 kolory. To jest niebieski, pomarańczowy i żółty. Jeżeli wszystkie te kolory bardzo fajnie, dość żywo je widziałeś z zamkniętymi oczami, wyobrażając je sobie, to znaczy, że twoja szyszynka jeszcze w miarę dobrze funkcjonuje. Jednak w dzisiejszym świecie mamy wiele problemów, które niestety stwarzają wielki problem, a nawet i zwapnienie szyszynki, przez co ona do końca nie potrafi funkcjonować tak, jak ma funkcjonować. Jednym właśnie z takich problemów jest fluor. Fluor znajdujemy w pastach do zębów, który jest bardzo powszechnie stosowany. Znajdujemy go w niektórych napojach, wodach, gdzie również jest dodawany. Znajdujemy go również jeszcze w zwykłej soli, która jest po prostu kupowana w sklepie. Dlatego ważne tutaj jest, żeby starać się wykluczyć wszystkie możliwe czynniki, które po prostu będą uszkadzać twoją szyszynkę, żeby ona nie pracowała całkowicie tak, jak ma pracować. A jest to niestety powszechnie stosowane, nie przez przypadek, tylko celowo, po prostu, żeby nasze trzecie oko nie funkcjonowało tak dobrze, jak ma funkcjonować. Żeby to po prostu było hamowane, ponieważ człowiek, który ma otwarty umysł, czyli otwarte trzecie oko, nie jest podatny na różnego rodzaju kłamstwa i po prostu on ma swoją wolę i po prostu podąża swoją drogą. Dlatego ważne jest też na przykład kupowanie soli naturalnych,
które po prostu nie jest z nimi nic robione, tylko są takie, jakie są. I tutaj mamy naprawdę bardzo szeroki wybór. Mamy sól kłodawską, mamy sól z Wieliczki, mamy sól himalajską, tak zwaną pakistańską, celtycką. Jest naprawdę różna ilość tych soli. One są praktycznie też dostępne i w różnych sklepach. Wystarczy tylko troszeczkę poszperać, poszukać i znaleźć dobrą. To jest jedno źródło, które bardzo szybko można wyeliminować. Jeżeli chodzi o oczyszczanie szyszynki, to również możemy tutaj troszeczkę sobie pomóc. Są na to różne sposoby. Jednym z nich jest na przykład tamarynd, o którym kiedyś Wam robiłem film. Bardzo szeroki. Tamarynd pomaga właśnie usuwać ten fluor z szyszynki. To jest na razie jedyna opcja, która mi jest tutaj znana przy tym. Następnie, co potrzebujemy? Potrzebujemy ruchu. Czyli potrzebujemy się ruszać. Jeżeli masz pracę jakąś siedzącą, gdzie cały czas siedzisz, cały dzień, ruszaj się. Ruch jest Ci potrzebny, żeby po prostu wszystkie soki w całym organizmie ruszyć i żebyś mógł oczyścić swój organizm z różnych toksyn. Następnie mamy różnego rodzaju ćwiczenia, tak zwana wizualizacja. Wizualizuj sobie różne rzeczy. Wizualizuj sobie na przykład niebieski ocean indygo w kolorze indygo, który po prostu sobie wyobrażasz. Możesz sobie również wizualizować na przykład niebieski kwiat indygo, też w kolorze indygo, ponieważ indygo jest takim przełamaniem troszeczkę niebieskiego, taki dosyć fajny kolor. I po prostu wizualizuj sobie różne rzeczy. Masz sobie wizualizować, że leżysz na plaży, wokół rosną niebieskie kwiaty indygo i masz piękny indygo ocean, który wokół Ciebie faluje. To jest ważne, to są ćwiczenia, które cały czas pomagają i wzmacniają Twoją szyszynkę, żeby ona lepiej funkcjonowała. Staraj się również regularnie wyciszać się, czyli po prostu usiądź sobie gdzieś wygodnie, w dobrym, komfortowym miejscu i wyłącz wszystkie myśli. Nie myśl po prostu o niczym. Zatrzymaj całą tą gonitwę myśli. Ona Ci nie jest do niczego potrzebna. Znajdź sam siebie w środku. Nie pędź non-stop, ponieważ wyciszenie również jest bardzo, bardzo ważne tutaj. Możesz również usiąść gdzieś, nawet i w centrum miasta, gdzieś w parku na przykład i obserwować ludzi. Po prostu ich obserwuj, jak oni się poruszają, jak wyglądają, ale bez oceniania teraz tych ludzi. Ponieważ my mamy w sobie coś takiego, że widzimy kogoś, na przykład jest inaczej ubrany, o, jakiś dziwak. Nie, spróbuj to wyłączyć. Po prostu skoncentruj się na obserwowaniu ludzi. Jeżeli nie chcesz obserwować ludzi, ponieważ boisz się, że będą Cię uważać jako dziwaka, możesz również obserwować zwierzęta. Na przykład obserwuj pszczoły, które wchodzą do kwiatu i zbierają nektar z niego, pyłki, które mają na ich tylnych nóżkach, które im się przyklejają. Obserwuj, jak wygląda dany kwiat od środka, jak jest zbudowany, jakie ma formy, jakie ma kolory. To również pomaga. Ostatnią rzeczą, którą jeszcze chciałem Ci powiedzieć, to po prostu uważaj na swoje myśli. Ponieważ myśli również mają duży wpływ na naszą szyszynkę. Jeżeli będziesz mieć cały czas negatywne myśli, to niestety, ale nic dobrego z tego nie wyjdzie. Ograniczasz swój rozwój duchowy, ograniczasz również swoją szyszynkę, co niestety, ale na dłuższą metę spowoduje szereg różnych problemów. Ponieważ my potrzebujemy tego kanału, żeby on był po prostu otwarty, żebyśmy mieli połączenie z górą. Zobaczysz, że przyniesie Ci to wiele korzyści, jeżeli będziesz zwracać na to uwagę w codziennym dniu. Ponieważ rzeczy, które będziesz potrzebować, będzie Ci dużo łatwiej osiągnąć za sprawą na przykład wizualizacji i prawa kreacji. Czyli wyobrażasz sobie po prostu to, co chcesz osiągnąć, i za sprawą prawa kreacji kreujesz to po prostu. Czyli potrzebujesz coś i nagle, nie wiadomo skąd, dostaniesz prawdopodobnie to, czego potrzebujesz. Ponieważ puściłeś swoją wizualizację i puściłeś swoją kreację i kreujesz to. My jesteśmy kreatorami. My sami kreujemy to,
co nam jest potrzebne. Jednak mając negatywne myśli, bardzo często kreujemy te negatywne rzeczy, których byśmy nie chcieli. Dlaczego? Ponieważ jest to powiązane ze strachem. Strach jest dość silną emocją, która bardzo często przeważa nad tymi innymi emocjami i dlatego my kreujemy sobie w życiu różne negatywne rzeczy, które nas spotykają. My sami sobie to kreujemy. Pewnie nieraz pomyślałeś już o tym, żeby teraz tylko to się czasem nie stało i pach, za chwilę się to stanie. Ponieważ wypuściłeś ogromną energię, która jest w strachu i ta energia z pomocą wizualizacji wykreowała Ci daną sytuację. Naucz się po prostu korzystać z tego odwrotnie, czyli kreuj pozytywne i dobre rzeczy. Tym akcentem kończę na dzisiaj. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej.